Witam fanów Blendera. Dzisiaj zarekomenduję Wam, moim zdaniem, jedną z lepszych wtyczek Blendera. Wtyczkę TSUE, która pozwala w oparciu o komponenty na obiekcie generator modelować nowe układy siatek. Siatek stworzonych z takich oto detali, jak widać po lewej i prawej stronie. Zainteresowanych zapraszam do oglądania dalszej części filmu po krótkim intro. Aktualnie pracuję z wersją Blendera 2.91.0. Jest to wersja stabilna. I tutaj, żeby właściwie wtyczka TSUE pracowała, musimy pobrać jej najnowszą wersję. Wchodzimy w zakładkę Dokumentacja lub od razu przenosimy się do przeglądarki internetowej, trafiamy na stronę autora wtyczki i tutaj z lokalizacji Blender 2.80 wyszukujemy sobie właściwej opcji Master. Jest to najbardziej aktualna wtyczka, która współpracuje z Blenderem w wersji 2.91. Generujemy kod, pobieramy archiwum zip i potem instalujemy wtyczkę jak każdą inną zewnętrzną wtyczkę Blendera. Jeżeli to zrobimy właściwie, wtyczkę uaktualnimy, włączymy, no to po prawej stronie pokaże się panel nawigacyjny. I teraz skupię się na wtyczce. I na początek pokażę Wam, jak stworzyć sobie obiekt o nazwie komponent. Bo jak widzicie, mam stworzone dwa obiekty komponent, pierwszy i drugi. Brakuje mi jeszcze jednego obiektu. I dlatego też wszystkie te trzy siatki ukryję. Przejdę do widoku od góry, dodam plane'a. W trybie edycji dodam subdywizji. Tych subdywizji na plane'ie zrobię 7. Tak, żeby mieć 64 poligony. Szachownicę. Teraz do plane'a 01, którego sobie utworzyłem, dodam w trybie edycji następujący podział poligonów. Wykorzystam tutaj operację Poke Face i stworzyłem taką kratownicę. Teraz mam dwa obiekty. Plane'a, który jest typową szachownicą, i plane'a z takimi dodatkowymi elementami, poligonami o podstawie trójkąta. Zaznaczę plane'a 01 i wykorzystam opcję Dual Mesh. Tutaj mam do wyboru kłady i trójkąty. Może na początek wybiorę kłady. Zobaczymy, co się stanie. OK. Przy kładach zostanie wygenerowana nowa topologia siatki w oparciu o te dwa obiekty. No ale ten układ mi nie pasuje. Jak użyję trybu trójkąt,
no to otrzymam taki typowy plaster diodu. I właśnie o to mi chodziło. Obiekty pomocnicze ukrywam, zostaję z plastrem miodu, jeszcze tutaj ukrywam taki pomocniczy element, zmieniam nazwę, komponent 3. Teraz przejdę do trybu edycji, zaznaczę jeden z poligonów, wybiorę selekcję, tak, i użyję trybu wstaw indywidualne twarze, mała faza i troszeczkę w dół obniżę, o tak. Wiecie co, chyba przy takim układzie pozostanę. To będzie taki pełny układ nieażurowy. Tak myślę. OK. Wyświetlam wszystkie obiekty. Komponent GY sytuuję sobie tutaj. Ten obiekt jest kompletnie zbyteczny. To już go mogę usunąć. I wyświetlam obiekt generator. Obiekt generator zbudowałem sobie z Plane'a, zbudowałem sobie z Cube'a, dodałem kilka modyfikatorów, a właściwie to jeden modyfikator subdywizji. Do niektórych krawędzi przypisałem wagi, to są te krawędzie koloru magentowego, no i utworzyłem taką oto formę przestrzenną. Teraz do obiektu generator dodam materiał, a więc TISUE, dodaj materiały. Będę potrzebował 3 materiałów i właśnie tutaj generuję sobie dokładnie 3 materiały. W trybie edycji zaznaczam wszystkie poligony, przechodzę do zakładki z materiałami i od razu wszystko pokoloruję na kolor niebieski. Teraz tak, zaznaczę sobie tą pętlę i tą i tą. I to pokoloruję na kolor żółty. I teraz tak, w trybie przezroczystości zaznaczę sobie te poligony i te, tak? OK. Aha, i jeszcze mam tutaj. O, te też. I to pokoloruję zielonym kolorem, tak? Sprawdzam, czy jest wszystko OK. No tak, zgodnie z planem. Dobrze. Mam przypisane materiały. I teraz już w trybie obiektowym zaznaczę sobie pierwszy komponent. Shiftem do zaznaczenia dodam generator i użyję trybu teselacja. I tutaj wybiorę następujące ustawienia. Patch, Merge, Constance, OK. Mamy ogólny bałagan, niczym się nie przejmujemy. Przechodzę do zakładki Obiekt Data. Obiekt Data będzie dotyczył nowego obiektu. Deselekcja. Tutaj rozwijam
TISUE. No i mogę pomanipulować. W pierwszej kolejności to tak, dopasuj do rozmiaru. Tą opcję sobie zastosuję, to będę miał ten rozmiar uchwycony. Dodatkowo mógłbym tutaj też skali używać, widzicie, skalować, a więc tutaj są jeszcze dodatkowe opcje. Użyć trybu relatywnego. No ja jednak taki przestrzenny element chcę modelować, a więc to wykorzystam. Teraz przechodzę niżej, tak, direction. Tutaj mogę wybrać różne orientacje, przy normalnych zostanę. Koordynaty komponentów, lokalne, globalne, no to tutaj jakaś burza mi się tworzy, to też nic nie zmieniam. Merge, no to tą opcję mam uaktywnioną, tutaj mogę ustawić odstępy. I przechodzę do panelu selekcja. I tu właśnie, to mnie interesuje ten panel, bo tutaj mam przypisane materiały. I teraz tak, materiał i identyfikuję materiał. Mnie zależało na materiale żółtym, a więc na tym pierwszym i właśnie tutaj w tym miejscu te detale się nam fajnie ułożyły. Z racji tego, że mój obiekt w ogóle jest symetryczny, to już tutaj praktycznie nic nie muszę kombinować, ustawiać, bowiem ten układ mnie odpowiada. I dlatego też od razu przechodzę do trybu edycji, zaznaczam cały obiekt, siatka, symetryzacja i robię symetryzację względem osi X minus do X plus. No i już mam jeden komponent przypisany. Teraz drugi komponent. Ten komponent przypiszę do koloru zielonego. Deselekcja i na tych samych ustawieniach. Dopasuj do rozmiaru. Już się dopasowało. Ładnie mi tutaj przystaje to do obiektu. I teraz oczywiście poszukuję koloru. Tak. I mnie interesuje kolor zielony. To jest ten drugi kolor. Jest wszystko OK. Tak to wygląda. Mogę ukryć obiekt generator. I zobaczcie, mam już tutaj takie detale. Tu, gdzie chciałem, to się one znalazły. Zobaczcie, jak to wszystko do siebie przystaje. Jak jest dokładnie zrobione. Dodatkowo wchodzę do trybu edycji, zaznaczam wszystkie elementy i mogę zrobić symetryzację. X minus do X plus. Super. No i co? I został mi jeszcze jeden komponent. Komponent trzeci, no to wyświetlam generator, zaznaczam komponent trzeci, ten najbardziej regularny obiekt, generator, deselekcja na tych samych ustawieniach. I tutaj dopasuj, ładnie to wszystko przylega, materiał i teraz szukam właściwego materiału, materiał drugi. Generator ukrywam. Super, te elementy są przypisane. Przechodzę do trybu edycji. Zaznaczam wszystko. Symetryzacja. Jakie to proste.
Dobrze. Teraz mam 3 nowe obiekty. Komponenty już mogę na razie ukryć. Zostanę przy tych komponentach. No i teraz zaznaczam ten element. Random. Przypisz materiał. Zaznaczam wszystko. Wchodzę do trybu z materiałami. No i selekcjonuję materiał żółty. Bo tu chciałem żółty przypisać. Teraz tak. L. A właściwie to muszę zaznaczyć teraz ten obiekt. I w trybie edycji tu nie mam żadnego materiału, a więc najlepiej wejść. Tak. Zaznaczam w całości wszystko. Czekajcie, bo się pogubiłem. To w trybie edycji i przypisuję kolor zielony. No i na koniec został mi jeszcze jeden obiekt do pokolorowania. Materiał. W trybie edycji zaznaczam wszystko i wybieram kolor niebieski. Oczywiście ukrywam tryb wirowy. No co dalej? Każdy z obiektów zaznaczam, wyświetlam go w trybie wygładzającym. I żeby odzyskać ostre krawędzie, wchodzę do zakładki normalne, autowygładzanie 30 stopni. I dla tego obiektu również. I teraz zobaczcie, mam taki skomplikowany układ przestrzenny, który generalnie mówiąc składa się z 48 tysięcy poligonów. Wtyczka Tissue bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Nie miałem świadomości, że takie doskonałe narzędzie jest w Blenderze. Ta ostatnia kompilacja jest naprawdę dopracowana. Jest wtyczką darmową i każdy z niej może skorzystać, tworząc układy przypominającej bardziej strukturę organiczną, jak i strukturę geometryczną. Ja postawiłem w dzisiejszym poradniku na geometrię. Myślę, że to, co Wam przekazałem, pomoże zrozumieć i ułatwić pracę tym super narzędziem. Trzeba tutaj podziękować autorowi pomysłu. Dziękuję za uwagę.